Cześć, z tej strony Mateusz z Twojego sklepu Foto-Wideo. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam slider, ale nie zwykły slider, slider paraboliczny One Man Crew Red Rock Micro. Normalnie test praktyczny robimy w studio, natomiast ze względu na to, że slider jest dość duży, a jego funkcje pozwalają wykorzystać go zdecydowanie lepiej w terenie otwartym, dlatego dzisiejszy test przeprowadzimy poza studiem. Witam Was na zewnątrz. Wyszliśmy sobie ze studia. Dzisiaj mamy bardzo ładną pogodę, tak więc zademonstruję Wam slider Red Rock Micro One Man Crew na zewnątrz. Będziecie mogli spokojnie sobie zobaczyć, jak jest montowany, jak prosto się go w ogóle montuje. Teraz na przykład materiał nagrywam z kamery C100 Mark II, która jest zamontowana na sliderze. Tak jak widzicie, do zamontowania kamery będzie potrzebna tylko jedna osoba. Wyciągamy ją z walizki, stawiamy na dwóch statywach, włączamy slider i tak naprawdę możemy przeprowadzać sobie setkę. Pokażę Wam również aplikację, która jest stworzona bezpośrednio pod to urządzenie, która pomaga nam sterować całym sliderem z pewnego dystansu, po prostu nie musimy do niego podchodzić i nic regulować przy nim. Tak jak widzicie, szyna jest zasilana tutaj przez V-Locka, czyli możemy sobie spokojnie ją zabrać w teren i użyć zewnętrznego zasilania typu V-Lock. Mamy tutaj pokrętło, które wskazuje nam, w jakim trybie i w jakim tempie będzie poruszał się nasz slider. Mamy tutaj specjalny przycisk, który umożliwia nam konfigurację tutaj limitów poruszania się, czyli jak daleko nam kamera ma poruszać się na sliderze. Dodatkowo dwa przyciski lewo-prawo, przycisk, który umożliwia nam automatycznie poruszanie się slidera, czyli sam wykrywa, że tak powiem, limity, dokąd ma się poruszać i wtedy sam sobie ogranicza te limity. No i mamy dodatkowy przycisk, który umożliwia nam ustawienie tutaj laserów, które pomagają nam w centralnym punkcie ustawić osobę, którą będziemy nagrywać i mamy pewność, że ta osoba zawsze będzie w centrum tutaj kadru, niezależnie jak kamera będzie poruszała się na sliderze. Teraz pokażę Wam, jak możemy sobie tutaj zmieniać też tryby pracy. Tak jak wspominałem, są 4 tryby pracy, 3 tryby, które pokazują nam, jak szybko kamera ma się poruszać na sliderze. No i 4 tryb, który pozwala nam nagrywać timelapsy. Jest to bardzo proste. Wyłączamy urządzenie głównym przyciskiem, przytrzymujemy przycisk Limits, włączamy urządzenie, trzymając cały czas przycisk Limits. Zaczynają nam tutaj, zaświecą się tutaj nam dwie diody, Auto Mode mruga i w tym momencie mrugają nam 3 razy, czyli to jest informacja dla nas tutaj, że mamy 3. tryb, czyli najszybszy. Jeżeli zjedziemy sobie pokrętłem niżej, dioda mruga nam 2 razy, czyli jesteśmy na trybie 2. Zjeżdżając na 0, dioda mruga nam raz, czyli jesteśmy na trybie 1, czyli najwolniejszym. I w tym momencie, jeżeli na przykład decydujemy się wybrać tryb 2, miga nam 2 razy dioda, przytrzymujemy przycisk Limit, zatwierdzone i slider mamy gotowy do pracy na trybie 2. No tak jak widzicie, to jest tutaj prędkość numer 1, tak? Czyli najwolniejsza. To jest 3. tryb. Tutaj prędkość mamy ustawioną, spytam się ekipy, na ile? Na 3, na 7, sorry, 7. Tak więc widzicie, że no naprawdę tutaj ten obrazek dosyć szybko się przesuwa. Mamy teraz włączony tryb 3, prędkość ustawioną na 8. Tak widzicie, między tym 1. trybem, a teraz tym 3 zdecydowaną różnicę. Tutaj możemy sobie spokojnie nagrywać takie szoty dosyć dynamiczne, gdzie nam rzeczywiście ten nasze tło za nami rzeczywiście gdzieś tam dosyć szybko podąża. Mamy zamontowaną tutaj ogniskową 24 mm, czyli polecamy używanie tego trybu do zdecydowanie szerszych tutaj kadrów.
Czyli tak widzieliście, urządzenie jest bardzo mobilne, kompaktowe. Wystarczy jedna osoba, żeby rozstawić urządzenie, zamontować kamerę i nakręcić setkę. Dużym plusem tego urządzenia jest przede wszystkim to, że posiada również aplikację zewnętrzną, która pozwala nam sterować całym urządzeniem. Tyle na dzisiaj, a już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek, w którym pokażemy Wam podobne urządzenie. Jeżeli wiecie, co to jest za urządzenie, piszcie na dole w komentarzach, subskrybujcie nasz kanał, śledźcie nas, udostępniajcie. Na razie, cześć!